Relacje międzyludzkie. Dlaczego są takie trudne? I dlaczego każdy człowiek przeżywa tak potężny konflikt ze samym sobą, kiedy należy podjąć zwykłą rozmowę, a tym bardziej wejść z innym człowiekiem w interakcję bez żadnego wcześniejszego przygotowania? I dlaczego tak piękne relacje początkowe z czasem obracają się w ruinę? O tym porozmawiamy na dzisiejszym spotkaniu i wyjaśnimy głębie oraz kabalistyczne prawa wszelkich tego rodzaju zagadnień. Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry. Ja nazywam się Weronika i bardzo się cieszę, że możemy wrócić do naszych rozmów, bo trochę czasu już minęło od ostatniego razu. Chciałam Ci powiedzieć, że w moim życiu zmieniło się bardzo wiele na lepsze i no właśnie od tego chciałam zacząć, od takiej ogromnej wdzięczności, bo zaczęłam wszystko, co robię, zwłaszcza w pracy, traktować jako dar, zawsze zastanawiać się, nawet jak to jest jakaś najmniejsza czynność, dla kogo ja to robię, komu można dać owocem tej czynności jakieś zadowolenie. No i wiesz, pomogło mi to ogrom razy więcej niż bym się spodziewała, nie tylko poprawić swoją sytuację w pracy, ale i wznieść się jeszcze wyżej poza to i zacząć no po prostu robić to, co zawsze chciałam, już nawet poza pracą. Więc bardzo się z tego cieszę i te nasze wskazówki z poprzednich nagrań no zdecydowanie tutaj mi w tym pomogły. I dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o tym, no właśnie o kolejnych krokach, tak, co się dzieje teraz, no bo myślę, że tutaj można zrobić taką analogię, tak jak i z ogólną wiedzą, nie tylko kabalistyczną, że często kiedy my się czegoś uczymy i robimy postępy, czy to właśnie no ogólnie z nauką, czy to zawodowe, to zaczynamy patrzeć niejako z góry na tych, którzy są no po prostu za nami i łatwo jest zacząć ich traktować no z jakąś tam pogardą, czy po prostu ich ignorować. Niby tak się powszechnie mówi, że warto pomagać ludziom, też ich wywindowywać, mentorować, ale to się łatwiej mówi niż robi. I tutaj analogicznie, no ja już tak przejdę na tematy właśnie kabały. Jak to zrobić, jak no ja się, wiesz, wznoszę i mam coraz szerszą perspektywę. Staram się właśnie wszystko robić z miłości do ludzi, z miłości do Stwórcy. No i coraz więcej widzę osób, które po prostu tego nie pojmują, są tam, gdzie ja byłam jeszcze niedawno. I chciałabym zrozumieć, jak to zrobić, że jak wchodzę w interakcję z tymi ludźmi, żeby ani się nie obniżać do ich poziomu, ani nimi absolutnie nie gardzić, tylko móc im jakoś pomóc się wywindować, no i przy okazji właśnie sama na tym nie stracić w żaden sposób. Rozumiem. No, powiem Ci tak, że Ty dotykasz tematu, który obecny jest, można powiedzieć, w 80% ludzi, którzy rozpoczynają jakąś swoją duchową ścieżkę. I od razu na samym początku ja przekreślę Twoje spodziewania, dlatego że punkt widzenia, który jest ustawiony u człowieka, jest niepoprawny. Sam punkt widzenia, już nie mówię o niższych działaniach. Dlaczego niepoprawny? Przede wszystkim, kiedy my wchodzimy w interakcję z drugim człowiekiem, w pierwszej kolejności następuje tak zwana informacyjna łączność. Czyli my wchodzimy w wspólne pole informacyjne, gdzie poziomy informacji naszych zaczynają się mieszać. Nie chodzi o energię, nie chodzi o jakieś inne aspekty, po prostu same informacyjne pole. W systemach odwewnętrznych nazywa się to tak zwany szum informacyjny, czyli ty dopuszczasz do siebie możliwość wejścia obcych struktur w postaci myślokształtów, w postaci obrazów i w większości sytuacji, tak jak ty zauważyłaś, że to ma możliwość opuścić ciebie niżej.
I jeżeli zachodzi taka sytuacja, kiedy ty widzisz kogoś i ty masz dobre serce, otwarty rozum i chcesz jemu pomóc, robisz pierwszy krok i nagle widzisz, że po rozmowie, zanim podnieść tego człowieka, sytuacja jest odwrotna. Ty wchodzisz w jego problemy i opuszczasz się w dół. Skutek po 10-15 minutach takiej rozmowy, wy rozchodzicie się, a ty cały dzień jesteś w depresji, już może nie w depresji, a w takim stanie żalu o kogoś, obniżenia wewnętrznego. U ciebie nie ma twoich własnych perspektyw, u ciebie nie ma wtedy twoich własnych jakichś zamiarów. To wszystko odeszło, albo innymi słowami pozostało wyżej, czyli tam, gdzie ty byłeś. Ryzyko opuszczenia w dół jest bardzo wysokie. I teraz ja ci wyjaśnię dlaczego. Intencje twojej pomóc innym jest szlachetne i jak najbardziej zgodne z kabalistycznym przedstawieniem w stosunku do wykonania przekazań i działań. Ale rzecz polega na tym, że człowiek, który znajduje się na jeszcze nieustabilizowanym poziomie, duchowym poziomie, on jest w stanie lawirować nieświadomie. Czyli on zależny jest od zewnętrznego otoczenia i od warunków, w których on się znajduje. Czyli załóżmy, jeżeli ty wejdziesz przez chwilę w jakieś nieodpowiednie środowisko, to środowisko może cię lekko opuścić w dół i ty nie jesteś w stanie sprzeciwić się. To wszystko związane jest z systemami zakotwiczenia na poziomie. My, kiedy rzucimy się do Tory, kiedy w Zacharze jest niektóre wyjaśnienia, kiedy Mosze przychodził tam przez pewne trudności na miejscach najbardziej wysokich, kiedy była więź ze Stwórcą, on stawił kamień węgielny. Jest to alegoria taka, ale o co chodzi? Chodzi o zapieczętowanie poziomu, na którym ty się znajdujesz i poniżej którego ty się nie opuścisz. W Kabale nazywamy to, jak pamiętasz, w niektórych artykułach czytaliśmy, że człowiek nie powróci do głupoty swojej. A w duchowym aspekcie, można powiedzieć tak, w fizyce duchowej, oznacza zapieczętowanie poziomu, czyli uświadomienie sobie, czym ty jesteś i kim ty jesteś. Dopóki takiego uświadomienia nie ma, jest poziom lawirowania, czyli możliwość identyfikacji z niższym bądź z wyższym człowiekiem w obydwie strony, ale ani w jedną stronę, ani w drugą stronę nie gwarantuje ci sukcesu. Porażkę, owszem. Dlaczego porażka, a nie sukces? Dlatego, że do sukcesu ty dążysz, to jest twoje poziomy osiągnięcia, a od porażka to jest identyfikacja niższym ciałem, kiedy ty opuszczasz świadomość do egzystencjonalnego poziomu, w tym momencie ty przychodzisz w tak zwany stan porażki. I teraz ty spotykasz człowieka, on potrzebuje pomocy. To jest twój punkt widzenia. Ty nie znasz, jakie plany Stwórca w stosunku do niego ma. Ty osiągnęłaś na 5 minut wysoki poziom wewnętrznej wibracji, ty czujesz obecność Stwórcy, ty widzisz, że anioły ci pomagają i myślisz dobrze, żeby pomóc komuś innemu. Ale twoje siły nadal znajdują się jeszcze na niskim poziomie, pomimo tego, że ty czujesz pomoc od góry. I kiedy ty próbujesz robić krok do takiego człowieka, u ciebie uruchamiają się wewnętrzne instynkty, czyli instynkty ciała. A tu jest jak? Coś trzeba zrobić, żeby jemu było dobrze. Dlaczego serce podpowiada, że tak należy uczynić? I wiesz, jest takie powiedzenie, dobrymi chęciami piekło ułożone. Wszyscy o tym znają. Znają wszędzie takie powiedzenie, ale mało kto wie, na czym to je opiera się. A opiera się na to, że człowiek nie może drugiego wyciągnąć z błota, dopóki sam znajduje się w procesie wyciągania. To mniej więcej tak. Ktoś cię wyciąga z błota i ty już wychodzisz z tych ograniczeń wszystkich. A przy okazji jeszcze nie wyszłeś z tego stanu, a przy okazji myślisz sobie, no to jeszcze wezmę z 10 osób ze sobą. Ale
Problem polega na tym, że siła wyciągania jest ograniczona tylko do twojego życzenia, nie do ich życzenia. Kiedy ty chwytasz jeszcze kolejnych 10 osób, rzecz jasna, że wy wszyscy padacie znowu w te same błoto. To jest właśnie główna zasada, dlaczego to nie działa i dlaczego trzeba być bardzo ostrożnym. W kabalistycznych aspektach dosyć często jest jakby skierowanie, ale to już nie z poziomu samej wiedzy, ale z poziomu mędrców. Jeżeli chcesz komuś pomóc, ukieruj go na naukę. Niech on zacznie studiować. On sam sobie wyjdzie. Stwórca jemu pomoże w każdym kroku. Ale ty, kiedy bierzesz odpowiedzialność na siebie, no to w tym momencie ty zaczynasz być już bardziej na jego poziomie niż na swoim. Rozumiesz to? Rozumiem. Czyli powiedz mi, czy to jest właśnie dobry trop, dobra droga, żeby dopóki ja jestem w procesie tego wychodzenia i tak jak powiedziałeś, to jest ograniczone do mojego życzenia, a nie do ich, to pomagać tylko komuś, kto przyjdzie do mnie i wprost o tym powie, że no też ma takie życzenie, żeby wyjść. Czy to też jest niebezpieczne? Też jest, bo ty jesteś i ty na tym etapie jeszcze nie jest ustabilizowana. Pytanie, komu ty możesz pomóc? Możesz pomóc bezpiecznie temu, gdzie już wiesz, że na jego poziom się nie opuścisz. Na przykład, no weźmiemy taki banalny przykład. Przychodzi do ciebie małe dziecko, tam 10 lat. No ty jesteś świadoma, że twoja świadomość na poziom 10 lat już się nie opuści, prawda? No prawda, zdecydowanie. I w tym momencie on u ciebie pyta, czy ona, jak tu jest z tym i z tym. I ty jemu dajesz konkretne wskazówki i to jest bezpieczne. Ale jeżeli przychodzi osoba z twojego mniej więcej wieku albo poziomu, albo ktoś wyżej, starszy, młodszy, rzecz jasna, że ich życzenia mogą być wielokrotnie większe od twoich. Oni będą nieczystości, ale ty ich nie znasz. I kiedy ty próbujesz ich podnieść, licząc, że ich waga, no w alegorii powiedzmy, jest 10 kg i ty jesteś w stanie dźwignąć to, a realna ich waga jest pół tony, którego ty nie jesteś w stanie dźwignąć, to powoduje efekt odwrotny. Zanim podnieść kogoś, ty sama opuszczasz się na jego poziom. Rozumiem. No teraz jak mi to zwizualizowałeś z wagą, której nie widzę, to rzeczywiście, no już zupełnie inaczej na to patrzę i zaczynam rozumieć to, że no najpierw trzeba wyjść samemu, nawet jeżeli, popularnie czy ktoś by tak powiedział, że to jest egoistyczne, że komuś nie chcemy pomóc, to nie da się tak realnie pomóc z tego, co mówisz. Jeszcze chciałabym wrócić do tego, co poruszyłeś wcześniej, czyli do tego, że za każdym razem, jak wchodzimy w interakcję, zachodzi utożsamienie. I czy to jest tak, że dopóki człowiek nie jest w pełni świadomy albo nie odczuwa tego w pełni, że on jest tak naprawdę razem ze Stwórcą, to może się utożsamiać tylko z ludźmi, którzy są wyżej albo niżej od niego. No i dopóki idziemy w górę, czy tam chcemy iść w górę, no to należy się utożsamiać po prostu z coraz wyższymi ludźmi od nas? Nie do końca. Jesteś w dobrym kierunku, ale ja to pozwolę sobie troszkę wyprostować to, o czym ty mówisz. Rzecz polega na tym, że my w sobie mamy już wbudowany mechanizm identyfikacji ze Stwórcą. Ale to wygląda mniej więcej jak u małego dziecka. Na przykład, ja ci powiem tak. Dziecko 3-letnie ma w sobie wbudowany mechanizm reakcji na gorąco i zimno. Bezproblemowo. Dotknie pieca, oparzysz się. Dotknie lodu, może oziębić rękę. I to jest zrozumiane. Ale mechanizm jeszcze nie oznacza, że dziecko zna i umie rozróżnić te poziomy. Czyli ono nie wie, że piec gorący jest, dopóki nie dotknie po raz pierwszy. Ono nie wie, że lód jest zimny, dopóki nie dotknie po raz pierwszy. Podobna sytuacja jest w tym przypadku, o którym ty mówisz. W momencie, kiedy ty wchodzisz w interakcję z człowiekiem,
Twoja dusza już widzi w nim duszę Stwórcy. I to jest poprawne. Ale ty nie wiesz, jaka ciężkość życzenia jest u tego człowieka. I z tego powodu, kiedy ty wchodzisz w interakcję, ty widzisz w nim malutką iskierkę i kiedy tobie się wydaje, że ty tą iskierkę możesz rozpalić według swojego pojmowania, według swojego życzenia, w tym momencie taka identyfikacja powoduje w pierwszej kolejności nie identyfikację Stwórcy, a identyfikację życzeń. Czyli w tym momencie pierwsze, co wchodzi w interakcję, to wasze życzenia. I znowu wchodzi to, o czym ja mówiłem, 10 kg i 1,5 tony. I z tego powodu, poprzez komunikacyjny aspekt, my powinniśmy być ostrożni w systemie postępowania. Ale jak uniknąć tego wszystkiego? Jak nie wejść? Wystarczy prostej rzeczy. Czyli kiedy ty już na poziomie pretekstu komunikacyjnego zakładasz sobie, że ty nie wchodzisz z tym człowiekiem w żadne interakcje. Drugi wariant, kiedy ty nic nie zakładasz, wtedy magnetyzm życzenia wciąga cię absolutnie. Druga rzecz, na kogo my powinniśmy wzorować. Istotowo my powinniśmy zawsze wzorować się na Stwórcy. Ale zwykły człowiek nie wie, co to znaczy wzorować się na Stwórcy. Czyli on nie ma takiego wzorca, który by mógł jemu to pokazać. Dlatego on idzie schodkami. Schodkami to jest to dokładnie, jak ty postępujesz i to, o czym powiedziałaś. Jeżeli ty widzisz, że dany człowiek przejawia potencjał Stwórcy w jakiejś branży, nieważne, malarstwo, informatyka czy cokolwiek, umysłowe zdolności, to wszystko jest przejawienie potencjału Stwórcy. Ty już zakładasz jako pomiędzywarstwowy poziom, że na tym etapie warto z tym człowiekiem się zaprzyjaźnić. Czyli wejść w interakcję, ale nie zakładasz w całościową interakcję, a do jego poziomu maksymalnie. Kiedy poziom jest wyczerpany, ty możesz wziąć sobie wzorzec wyżej. Tylko tu jest ważny niuans pamiętania. My nie identyfikujemy się z człowiekiem, a identyfikujemy się z rodzajem siły, czyli wewnętrznego światła Stwórcy, które jest w tym człowieku. Nas interesuje światło, które człowiek emanuje, a nie sam człowiek. Bo to jest bardzo ważne. Kiedy ty zidentyfikujesz siebie z człowiekiem, ty znowu upadniesz nawet od tego wyższego poziomu. Kiedy ty będziesz identyfikować się z światłem, w tym momencie w mikroskopicznych aspektach ty idziesz ze względu na Stwórcę. I wtedy tak, wtedy ty stawisz kolejny poziom i stawisz jego jako wyższy od siebie, parców wyższej, a ty jesteś na niższym poziomie. W tym momencie ty wchodzisz w granice jego życzeń, jego formy, identyfikujesz się z jego życzeniami. Dlaczego z jego życzeniami? Bo jego życzenia wywołały w nim poziom świecenia. Oni mogą być niezgodne z tobą, te życzenia. Ale właśnie na tym rzecz polega, że jego życzenia wywołały świecenie, a twoje nie. Więc ty swoje składasz w czarną skrzyneczkę, póki co, a identyfikujesz się z jego życzeniami. Kiedy wyszłaś na jego poziom, jego życzenia też składasz w skrzyneczkę i szukasz poziom jeszcze większego świecenia. To jest taki po ludzku, ja ci mówię, pewne zasady kabalistyczne, jak one się rozprzestrzeniają. Tak, to zdecydowanie myślę, że to jest bardzo łatwo odnieść do doświadczeń z życia i nie tylko mi, ale w sumie każdemu. No bo tak jak mówisz, to od kończenia kolejnych etapów edukacji, czy później jakichś awansów w pracy, kolejnych mentorów, których mamy, to jest dokładnie to, więc tutaj niesamowicie Kabała to po prostu tłumaczy. I teraz moje pytanie, jakby kolejne do tego, to właśnie co zrobić, kiedy już ten jakiś poziom osiągniemy i życzenia składamy w czarną skrzyneczkę, no ale wiesz, po ludzku, to znaczy w tym właśnie świecie interakcji, to nigdy nie jest jakieś takie płynne po prostu zamknięcie drzwi czy zamknięcie tej skrzyneczki, tylko zwykle trzeba się
no, z jakimś środowiskiem czy z jakimś człowiekiem pożegnać, zamknąć ten rozdział. Ja na przykład niedługo będę właśnie odchodzić z obecnej pracy. No i wiesz, zwykle widzimy jakieś ograniczenia tego środowiska czy tego człowieka, którego opuszczamy. No i jeżeli już odrzucimy takie podejście, wiesz, typowo pełne jakiejś ignorancji czy po prostu braku kontaktu, no to rodzi się taka chęć nie tyle pomocy tym ludziom, co po prostu, może to jest nawet pokusa, a nie chęć z tego, co mówisz, jakiegoś podźwignięcia ich wyżej, chociażby w małym stopniu. I ja myślę, że to nawet nie tyle dotyczy zamykania rozdziałów, bo to już powiedziałam tak bardzo górnolotnie, co po prostu tego, że często mamy w codziennym życiu jakieś interakcje, gdzie widzimy, że ktoś jest od nas niżej, nie wiem ile poziomów, no ale jakby różnica jest na tyle znacząca, że my ją wyłapujemy. No i zamiast podejść właśnie z zupełną ignorancją albo z brakiem interakcji i też zamiast próbować na tę osobę od razu przelać całą swoją wiedzę czy całe swoje światło, no to przynajmniej ja próbuję szukać takich wariantów, które są pomiędzy. I czy jakieś rozwiązanie, które jest pomiędzy i byłoby dla mnie bezpieczne, w ogóle istnieje, czy kategorycznie, dopóki ja sama w pełni nie wyjdę z tego błota, to takich rozwiązań nie ma i po prostu stare skrzynki, stare sytuacje trzeba szczelnie zamykać i zdecydowanie iść w górę, nie oglądając się za siebie. To, co ty teraz określasz, to jest zwykły przykład współczesnej psychologii. Wszystkie kroki, które powiedziałaś, są mylne. Żadne z nich nie daje ci szczęścia, zadowolenia. Co więcej, każdy z tych kroków będzie dawać ci cierpienie, dyskomfort i różne inne aspekty. Żebyś ty zrozumiała, jak system działa w ogóle, my powinniśmy znów odwołać się do pewnych aspektów kabalistycznych, a dokładnie miara rozprzestrzenienia światła. Ja ci dam analogię przykładu, takiego malutkiego, żebyś ty mogła zrozumieć mechanizm działania, bo to możesz przełożyć na wszystko. Załóżmy, jesteś małą dziewczynką i rodzice kupili ci, no tak masz tam 10-13 lat, rodzice kupili ci chomika. A ty bardzo lubisz takie zwierzątka i taki malutki, piękny, puchnaty, zawsze przytula się gdzieś łaskawy. Po prostu zakochałaś się w nim strasznie. Ale czas idzie. Chomik rośnie, ty też rośniesz. I nagle na pewnym etapie rodzice postanowili zrobić ci prezent i kupili ci pięknego, rodowitego psa. Twoja uwaga przerzuciła się na psa, ale pies okazał się bardzo inteligentnym. Nie tylko przynosi kapcie, ale również pomaga ci w różnych aspektach, chroni cię na ulicy, różne inne rzeczy. Pytanie, czy w tej sytuacji ty musisz pożegnać się z chomikiem, gdyż twoja uwaga jest całkowicie teraz zwrócona na psa? To jest, poczekaj z odpowiedzią, bo idziemy dalej. Przeszło jeszcze czasu. Chomik gdzieś tam sobie po mieszkaniu biega, pies blisko nogi, a rodzice ci kupili pięknego, odpornego konia. Poziom inteligencji on po prostu widzi, czuje, przeżywa dokładnie jak ty. Dla ciebie wielkie wow. Tamci, owszem, również jest. Niemniej jednak twoja uwaga skupiona jest zupełnie na czymś innym. Wyższe, potężniejsze, może cię wozić, możesz przyjeżdżać, nie tylko po prostu do zabawy, ale on może uczestniczyć w twoim życiu w różnych aspektach. I od teraz pytanie moje. Co będzie z chomikiem, który nadal jeszcze żyje? Z psem, który był ulubiony, kiedy cała twoja uwaga teraz skupiona jest na kolejnym zwierzęciu, na koniu. To wiesz co, ja się tutaj odwołam do tego, co naturalnie bardzo często robię w życiu. Ostatnio tak miałam, że jak się właśnie wyprowadzałam ze starego mieszkania, to zależało mi, żeby jakieś tam ubrania, w których już od dawna nie chodzę, móc komuś oddać albo odsprzedać. I nie dla
zarobku, ani dla uwolnienia swojej szafy, tylko wyszłam z takiego nastawienia, że może być ktoś, kto bardzo tych ubrań akurat potrzebuje i kto się po prostu najbardziej na świecie ucieszy, jak zobaczy, że ja oddaję akurat takie ubranie. I no właśnie, idąc tym tropem, to no, na ile siebie znam, to no pewnie nie miałabym nawet czasu i ochoty się naraz zajmować tym koniem i psem i chomikiem, tylko poszukałabym kogoś, może znajomego, czy jakbym miała jakieś młodsze rodzeństwo, no po prostu ktoś pewnie na właśnie niższym poziomie niż już ta finalna ja, komu mogłabym psa i chomika finalnie po prostu sprezentować, jakby oddać pod opiekę, no bo zakładam, że ja bym nie potrzebowała już mając tego konia, no to w ogóle po co mi pies, czy po co mi chomik? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze twoja myśl idzie. Ale uwzględnij, ty już samaś odpowiedziałaś częściowo na pytania. Ty nie próbujesz chomika albo psa upodobnić do konia. Ty No nie nie próbujesz próbuję, bo się na nawet psie nie da. jeździć. No nie da się, rozumiesz? I Rozumiem. teraz, kiedy ty przyłożysz sytuację na życiowy poziom, ty próbujesz tych ludzi przekształcić na coś innego. I rozumiesz, że tego się nie da. Oni żyją na swoim poziomie. Ich mentalna struktura ich zadowala. Dla nich to jest ich świat. A ty ich próbujesz z chomika zrobić konia. Czyli w tej sytuacji najlepsze, co mogę dla kogoś zrobić, to znaleźć kogoś na swoje miejsce, tak? To jest najlepsze, co możesz zrobić. Jedyne, można powiedzieć. Niemniej jednak również dobrze możesz chomika odpuścić w pole, niech sobie żyje. No bardzo to jest ciekawe, co mówisz. Zupełnie się nie spodziewałam takiej odpowiedzi i takiego obrotu spraw. No bo rzeczywiście, wydaje mi się, że wiesz, to podobieństwo naszej formy jako ludzi potrafi bardzo łatwo zmylić i też się, no właśnie, po co, to już jest inne pytanie, ale mówi się ciągle o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi, tak się wszystkich na siłę zrównuje, a ja już zaczynam widzieć to, że no owszem, możemy bardzo podobną formę, ale co jest pod tą formą, to już jest nie zawsze tak bardzo równe. No i to jak mi pokazałeś na przykładzie właśnie tego chomika, psa i konia, no to zdecydowanie komu by w ogóle przyszło do głowy oczekiwać, że chomik się stanie psem albo że pies się stanie koniem. No to jest kompletne nieporozumienie. Jeszcze dwie rzeczy, które teraz bym chciała rozwinąć. Pierwsze to, jak tego chomika wypuścić na wolność? No bo to zakłada, że chomik, rodzice mi go dali, chomik mi służył. No i teraz wiesz, próbuję to odnieść do jakiejś sytuacji związanej z ludźmi, gdzie no niekoniecznie oni byli jakoś mi posłuszni. Rzecz polega na tym, że każda struktura znajduje się w swoim własnym środowisku. Kiedy ty jesteś na jakimś poziomie i integrujesz się z określoną grupą ludzi, to twoja obecność w tej grupie mocno miesza wewnętrzną strukturę. I tobie się wydaje, że to jest twoja prywatność, dlatego że ty mieszasz się z ich siłami, ty mieszasz się z ich informacjami, tak jak ludzie określają, że niby u was wszystko jest wspólne idee, myśli i inne rzeczy. Ale co się dzieje w momencie, kiedy ty wycofujesz swoje myśli z ich przestrzeni? A nic się nie dzieje. Oni nadal w swojej przestrzeni. Podobnie do chomika. To, że chomik był przyniesiony do twojego domu, nie oznacza, że on nie zna przyrody. Nie oznacza, że on nie zna ziemi. To jest jego macierzyste środowisko. Po prostu twój wpływ na niego zniknął i kiedy ty jego wypuściłaś w pole, on sobie idealnie radzi, bo to jest jego natura. A kiedy był z tobą, to była natura z uwzględnieniem twoich cnot. Podobnie z psem, podobnie z koniem, podobnie ze wszystkim. Dopóki ty z czymś się integrujesz, ty wchodzisz w system bezpośredniego wpływu na tą istotę. Czy z dołu, czy z góry, nie ma znaczenia, czy na równi.
Ale kiedy ty wycofujesz swoje pole informacyjne, tam to, co było, nadal funkcjonuje i niczego się nie zmienia. Po prostu nie ma twoich wibracji. I w tym momencie zaczyna działać prawo naturalnego środowiska. Czyli co wtedy się dzieje? Wtedy te ludzie, z którymi ty miałeś kontakt, nadal funkcjonują w granicach swojego intelektu, w granicach swoich idei i życzeń, bez twoich. I niczego więcej się nie zmienia. Oni nie będą wyższe ciebie, oni nie będą niższe ciebie. Oni idą swoim aspektem wspólnych życzeń i niczego więcej. Więc to, że ty myślisz, że ty chcesz im pomóc, zmienić, czy jeszcze coś, to jest tylko ego. Chęć wyróżnienia się i być wyższym. Zobaczcie, ja już jestem wysoko, to teraz wam będę pomagać. Oni nie potrzebują żadnej pomocy. Oni znajdują się na swoim poziomie. Chomik wcale nie chce być psem. On jest chomikiem po prostu. No to wiesz co, jak mi powiedziałeś o tym, o ego i o chęci wyróżnienia się, to mi tak bardzo kliknęło właśnie, w głowie, że to jest dokładnie to. No bo jeżeli ja sobie uświadomię, jaka jest prawda, że dopóki sama jestem w procesie tego wychodzenia, to realnie nikogo nie mogę podźwignąć, no to po co bym miała nawet próbować, tak? No i to się pewnie wydaje komiczne, jak się weźmie takie globalne po prostu oddalenie, jak to się mówi, taki zoom out i się okaże, że ja jestem tam zaledwie o jakiś maleńki poziom wyżej, ktoś jest o ten maleńki poziom niżej i mi się teraz wydaje, że jestem nie wiadomo jak wysoko, żeby tam kogoś wyciągać. Niesamowite. Poczekaj. Tu jest niuans, bo jest element, na który należy zwrócić uwagę. Ktoś jest o jeden poziom niżej, ktoś jest o jeden poziom wyżej. Ty powinnaś rozumieć jedną rzecz. W oczach Stwórcy wszystkie istoty są identyczne i wszystkie są Jego dziećmi. Ale jaka różnica jest? Różnica polega na tym, że w momencie, kiedy ty ukierunkowałeś swój wzrok ku źródłu, etap twojego wzrostu polega na większej ilości światła, z którym pracujesz. Czyli wczoraj ty pracowałeś z poziomem światła na 5 punktów. Dzisiaj niczego się nie zmieniło w tobie, ale ty pracujesz z poziomem światła na 7 punktów. To jest cała różnica. Po prostu od poziomu duchowości powierzono ci więcej pracy, tej samej pracy, ale z większą ilością światła. I teraz spróbuj zrozumieć, że ty nie możesz nikogo wyciągnąć, bo identyfikacja jest ta sama. Tak samo jak my rozmawiamy. Jaka między nami różnica? Ty pytasz, ja ci coś podpowiadam. Nas niczego nie różni na poziomie ludzi. My są identyczne, ale różnica główna jest to, że ja pracuję z inną ilością światła, ty pracujesz z inną ilością światła. I kiedy ja ci coś opuszczam niżej, ty przekształcasz to, dopasowujesz do siebie i twój poziom zaczyna podnosić się wyżej. To nie znaczy, że ty jesteś wyższy bądź niższy. To znaczy, że ty zaczynasz pracować z inną ilością światła. To jest bardzo ważny faktor, który należy uwzględnić. Dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo rzeczywiście to dużo zmienia w moim rozumieniu tego tematu. I no jeszcze bardziej mnie umacnia w takim przekonaniu, że ego nas potrafi zaskakiwać, jeszcze bardziej zaskakiwać, im bardziej się wznosimy. No wiesz, mi się na przykład wydawało jeszcze jakiś czas temu, że zaczynam właśnie nowy etap i dołączam do kolejnej grupy ludzi i czułam z nimi na początku, pamiętam, no ogromne utożsamienie i wydawało mi się, że to jest już grupa moich marzeń, praca moich marzeń, że właśnie to jest idealne dopasowanie między nimi a mną, a dzisiaj widzę, jak to się po prostu rozjechało. I chciałam też poruszyć taki temat właśnie związany z tym, co powiedziałeś, że jak dołączamy do jakiejkolwiek grupy, czy do jakiegoś miejsca, do jakichś ludzi, no to wchodzimy z nimi w interakcję i zlewają się te życzenia. Ja zawsze osobiście to czułam, ale spotkałam dużo ludzi, którzy
wiesz, wypierają to i mówią, że no ja pójdę na przykład gdzieś tam pracować, żeby zdobyć doświadczenie, bo i tak wiem, że później będę robić coś innego. Albo no ktoś inny powie, że ma tam taką żonę, męża, rodzinę, grupę znajomych i on wie, że ci ludzie są nie na jego poziomie, ale uważa, że samo to, że o tym wie, niejako go chroni przed tym wpływem, no bo wie, no więc oni no nic nie mogą mu zrobić, tak? No bo wydaje się takiemu człowiekowi, że to on ma kontrolę nad tym, ile czasu tam spędza, na ile właśnie się utożsamia z tymi problemami, czy tam z tymi niższymi jakimiś tematami. I z tego, co mówisz, rozumiem, że to jest kompletny blef i kompletna iluzja, no bo dopóki ktoś w pełni nie wyjdzie ze wszystkich poziomów ograniczeń, to o czymś takim po prostu nie ma mowy. Jeżeli w najmniejszym stopniu nasza intuicja czy nasze poczucie nam podpowiada, że jakaś grupa, jacyś ludzie, jakaś relacja jest dla nas po prostu za mała, nieodpowiednia i ciągnie nas w dół, to należy jak najszybciej z tego wychodzić. Dokładnie. I powiem Ci dlaczego. Jeżeli człowiek nie ma ukonkretyzowanego celu, a jest tak, jak Ty mówisz, że on wie, że będzie inaczej, on niczego nie wie. To jest po prostu próba zamaskowania swojej słabości i nieudolności. Człowiek, który rzeczywiście idzie prostą linią, nie ma znaczenia wzrost duchowy, nieduchowy, materialny, on wie, na jakim poziomie jest teraz, on wie, co będzie robić jutro i on wie, co będzie robić za 10, 15 czy 20 lat. Jeżeli ty spotykasz człowieka, który ma chaotyczne myśli, dorywcze, na przykład chce tam dorobić sobie, bo chce dom spłacić, czy kupić, czy samochód tam, czy jeszcze coś, trzymaj się z daleka. Tam nic dobrego nie ma. To jest wszystko blef. A najlepiej, kiedy ty nie będziesz zwracać uwagi na wszystkie te boczne wiatry, a wystawiasz swój cel i połączenia się z tymi czy innymi ludźmi tylko dlatego, by realizować poszczególne etapy tego celu. Nic więcej. Bo sama w sobie ty nie jesteś w stanie zrealizować celu samodzielnie. Rozumiesz? To jest tak, jakby chciałaś zbudować dom na pustyni z samego piasku, nie mając nic, a mając tylko piasek i swoje ręce. Ale przez ludzi do ciebie przemawia Stwórca. On ci wystawia na drodze odpowiednich ludzi, odpowiednie instrumenty, które również korzystają z tego, że realizują twój cel. Oni doświadczają, oni uczą się, ale realizacja twojego celu może być częściowo realizacją i ich celu w sobie. Doświadczenie daje swoje. Dlatego, żeby nie błądzić tutaj i nie szukać towarzystwa, chociaż towarzystwo, w którym też znajduje się, jest bardzo ważne, ty powinnaś przede wszystkim mocno trzymać się celu. Z tym ludzie mają bardzo duży problem. Dlatego, że niektórzy nie potrafią ustawić celu nawet na kilka dni do przodu. Żyją jak wiatr powieje. Dzisiaj tak, a jutro tak. Ty powinnaś umieć ustawiać cele dalekobieżne. Minimum na 5-10 lat. Minimum. Optymalna forma 25-30 lat do przodu. Nie słuchaj, co ci mózg będzie mówić. I kiedy ty ustawiasz cel i jego się trzymasz, to, co ty nazywasz sukces, jest murowany. Na przykład, jeżeli ty chcesz dzisiaj wybudować małe swoje imperium, które będzie zajmowało się tam, nie wiem, no czymkolwiek, czym się ty zajmujesz, do czego dążysz. Oto ustaliłaś cel i koniec. I nie schodzisz ani w prawo, ani w lewo. Wszystko, co robisz, czy szukasz pracy, czy realizujesz, czy szukasz ludzi, wszystko idzie do realizacji celu. Co nie jest zgodne z celem, odrzucasz w stronę.
wtedy, kiedy inni żyją 2-3-dniowym aspektem ustawienia priorytetów albo maksymalnie rocznym, ty ustawiasz strukturę wieloletnią. Co to ci daje? Po pierwsze, ty budujesz matrycę i pokazujesz wyższym siłom, czego ty oczekujesz. Po drugie, oni mają możliwość formy skrystalizować wszystkie rzeczy w perspektywie, które z czasem będą zdarzać się nawet bez twojego udziału, bez żadnego wysiłku. Ale kiedy ty zmieniasz życzenia co 5 minut, no rzecz jasna, że to jest powiązanie już z poziomem sitra achra. Emocje, zachwiania, niestabilność, różnego rodzaju zdenerwowania. Dlaczego to się nie dzieje? Nie potrafię, może ja niewydolna, może nie umiem, może to nie dla mnie. To wszystko podpowiedzi z nieczystej strony. I brak wytycznej, do czego ty dążysz. Jeżeli twoje cele są duchowe i wysokie, a materialne działania ty ustawiasz jako pomocniczy element realizacji duchowych celów, to jest wzorzec na życie perfekcyjny. No, dziękuję Ci za te słowa. I chciałam też tutaj dodać, że poniekąd już buduję ten cel, ustawiłam sobie taki cel. Jestem z niego bardzo zadowolona właśnie dlatego, że on się opiera, tak jak mówiłeś mi już poprzednio, na tych moich najlepszych owocach. To znaczy, ja zaczęłam analizować i zaczęłam dostrzegać, co mi się najpierw gdzieś u kogoś podobało, co na mnie robiło wrażenie. I dowiedziałam, że na mnie to robi wrażenie, ale ktoś inny mówi, że jest, bo jest. I to jest ten element wyróżnienia. I teraz widzę bardzo wyraźnie, że to te rzeczy, które na mnie robiły wrażenie, no więc chciałam się ich nauczyć, chciałam też je robić i tak dalej, jakby przejąć to one dzisiaj stają się podbudową do tego, co robię dalej i stają się moim najlepszym owocem, co też potwierdzili mi kolejni ludzie, z którymi właśnie teraz będę współpracować. Oni wprost mi to powiedzieli, że te rzeczy im się najbardziej podobały i to zostało wymienione. Wiesz, i to jest dla mnie taki już namacalny dowód. Ja myślę, że Stwórca nie mógłby mi dać po prostu bardziej materialnego i ludzkiego, takiego przyziemnego dowodu na to wszystko, co mówisz. I jakby jakaś taka jeszcze jedna wątpliwość, która mi się często przewijała w głowie, ale też wiem, że ona jest bardzo szeroko społecznie omawiana, to rodzice i rodzina i ogólnie najbliższe osoby. No bo domyślam się, że dużo ludzi, jak zaczyna gdzieś wychodzić z ograniczeń, no to wiesz, o ile jest łatwo zaakceptować, że nie wyciągniesz wszystkich z pracy, czy ze szkoły, czy gdzieś tam ze swojego otoczenia, no to później się pojawia taki głos sumienia tak zwanego, albo nawet nie własnego, a takiego społecznego. No dobrze, ale co z rodzicami, co z bratem, siostrą, żoną, mężem i tak dalej. I wiesz, ja się teraz tak nad tym zastanawiam, jak to jest właśnie ułożone, że z jednej strony my się rodzimy i ta rodzina, rodzice, czy ludzie, którzy nas wychowują, są takimi najbliższymi osobami i to się wszystko opiera i na instynktach, i na różnych tych społecznych konstruktach, ale z drugiej strony to nie jest takie proste, że jak ja się wydźwignę na przykład dzisiaj, to jutro od razu łatwo pójdą za mną rodzice i reszta rodziny. Po pierwsze, ani rodzice, ani rodziny, nikt za tobą nie pójdzie. Z prostego powodu. Rodzina jest traktowana na poziomie materialnych świat, czyli rodzice to jest te rodzice, które dali ci tą formę, albo innymi słowami, uszyli tobie ubrania, żeby dusza mogła funkcjonować. Wszystkie twoje krewne i inne jakby istoty, oni mają podobne formy wewnętrznie, genetycznie, w których znajdują się zupełnie zróżnicowane dusze. Jeżeli by dusze i formy były identyczne, to wizje, oczekiwania, tendencje byłyby identyczne, a tak nie jest. Ani pośród braci, siostry, ani pośród rodziców. Tu istnieje dwie odpowiedzi na twoje pytanie. Pierwsza, jak myślisz, żołądź, której skradła wrona i zaniosła 15 kilometrów i rzuciła do ziemi i wyrosło inne drzewo, dąb wielki, czy on tak mocno tęskni za
swoim poprzednim drzewem, czy po prostu odwzorowuje wszystkie lepsze cechy tego drzewa. To jest No jeden. ja myślę, że odwzorowuje i że też po to jako żołądź ma zapisany w sobie ten finalny obraz Dokładnie. drzewa, żeby go gdzieś indziej urzeczywistnić, a niekoniecznie tęsknić za tym drzewem, z którego spadł. To o to właśnie chodzi. To jest raz. Druga rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to jest tendencje duchowe. Ty jako dusza nie możesz być jakby w ignorancji do rodziny, rodzeństwa i również nie możesz ingerować w nich, jak już zrozumiałeś. Wszystko, co ty możesz zrobić, to jako dusza wykazywać ogromną wdzięczność i miłość, bez względu na to, co było. I jako duszy wy będziecie wszędzie integrowani razem. Kiedy twoje uczucie jest bardzo wysokie, twoi rodzice zawsze będą to czuli, na jakiejkolwiek odległości byś ty nie była. Tak samo jest bracia i siostry. Ale każdy człowiek podobnie do tego, tak jak ty, czy tam twoi bracia, siostry, czy rodzice, oni z jednej strony czują duszą, a z drugiej strony realizują swój plan w tej niższej formie. Dlatego w systemie formy niby odseparowani, a w systemie duszy są łączni. Bo kłótnie i nieporozumienia nie wychodzą z ciała, a wychodzą z ego, kiedy każdy próbuje narzucić drugiemu swój system postępowania. Czyli dąb mówi żołędziu, nie masz się w ogóle ruszyć metr poza mnie. Musisz upaść, wejść pod moje korzenie i tam siedzieć spokojnie i w ogóle nie rosnąć. I od tu zaczynają się kłótnie, tu zaczynają się nieporozumienia wszelkiego typu. Czyli dwa tych aspekty należy uwzględnić. Miłość do Stwórcy, miłość do rodziców identyczna. To samo. Ale forma to jest życzenie otrzymywać, które na podstawie kodu genetycznych rodziców tworzy określone warunki z uwzględnieniem świętej duszy. I w każdym człowieku, nawet w rodzeństwie, będzie to inny los, inny poziom życia, inny poziom manifestacji. Dlatego, że dusza na tym samym życzeniu, co u ciebie, co u twoich rodziców, będzie budowała inną przestrzeń, modulując to z innymi możliwościami przyjęcia światła. Czyli czy to można tak określić, że właśnie z rodzicami, z rodziną łączy nas to podobieństwo zewnętrznej formy i to jest tyle, ile można na pewno założyć, bo dusze, tak jak powiedziałeś, mogą być bardzo różne i z różnych poziomów i mogą być to czy inkarnacje, czy reinkarnacje i na bardzo różnych też etapach swojej drogi i w tym wszystkim najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić właśnie dla nich, to jest po prostu zostawić ich los Twórcy, jednocześnie obdarzając ich miłością, ale nie wchodząc w interakcję, jeżeli no właśnie, musimy iść swoją drogą, tak? Jest takie pojęcie jak błogosławieństwo. Dla dziecka zawsze jest ważne błogosławieństwo rodziców. Nie obecność rodziców obok, a błogosławieństwo. To jest dobre intencje, które tworzą dobry los. Dla rodzica błogosławieństwa dziecka nie trzeba, ale ważna jest miłość dziecka. Jeżeli rodzic czuje, że dziecko go kocha całym swoim sercem, on wydaje błogosławieństwo. I jedne, i drugie znajdują się na poziomie wzniesienia. To jest największy klucz wewnętrznej tajemnicy życia rodzinnego. A gdzie znajdują się ciała, to już jest nieistotne. Jeżeli coś przeszkadza temu kluczu na istnienie, czyli dziecko nie emanuje miłości do rodziców, a rodzice nie emanują błogosławieństwa do dziecka, to znaczy, że po środku stoi sitra achra, czyli poziom nieczystych sił, które nakręca. Ja chcę tak, zrób to, ja chcę to, zrób to. Ty musisz się rozwijać, dlaczego się nie rozwijasz? Popatrz, można tu dobrze się odżywiać i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest od nieczystości. Nawet kiedy ty dobre rzeczy mówisz, przychodzisz i mówisz tam czy matce, czy ojcu, że słuchaj, tu trzeba się tak i tak się odżywiać. Oni cię nigdy nie posłuchają.
Dlatego, że twoje intencje pochodzą od nieczystości, chociaż z pierwszego punktu widzenia wydawałoby się, że ty mówisz dobre rzeczy. Ale pytanie, czy ty rzeczywiście wiesz, że ty mówisz dobre rzeczy, czy po prostu ty mówisz swoje przekonanie, które chwilowo przyszło do ciebie? Ja zawsze tak mówię. Jeżeli mówisz prawdę, czy możesz oddać, jak wiesz, w średniowieczu mówiły, możesz oddać rękę i poręczyć za to, że mówisz prawdę? No nie. A więc dlaczego ty to mówisz? Co ty chcesz tym uzyskać? I my widzimy wpływ nieczystości, rozumiesz? Czyli tam, gdzie nie ma miłości, tam jest manipulacja. A jakie metody stosowane, to już jest nieistotne. A właśnie ten przykład, który podałeś z odżywianiem się, no myślę, to jest idealne i też bliskie naprawdę wszystkim. No właśnie, czy można tak do tego podejść, że tak jak Stwórca daje wszystkim na słodzenie na ich miarę i na ich życzenia, no to w momencie, kiedy na przykład ja przeszłam na jakąś tam dietę, która jest dla mnie dobra, albo tak mi się wydaje, wszystko jest super, ale no właśnie, załóżmy jadę do rodziny, która no inaczej się odżywia, to najlepsze, co mogę zrobić, to nie wchodzić z nimi w żadną interakcję na ten temat, nie rozmawiać, w ogóle nie mówić o tym, czy na przykład przywieźć im jakieś jedzenie, które wiem, że im będzie smakowało, nie patrzeć w ogóle na swoje tam przyzwyczajenia. Nie, w ogóle nie wchodzić w żadną interakcję. I dam ci jeden przykład. Jakiś czas temu spotkałem osobę, która miała, nie wiem, około 60 lat. W dobrym samopoczuciu, ładnym wyglądzie, no tam kobieta była, w ładnym wyglądzie, nie było widocznych systemów starzenia organizmu, super wszystko. I na ile było do mojego zdziwienia, jak ona powiedziała, że ona nawet dnia nie może przeżyć, żeby nie zjeść kawałek ciasta słodkiego. W ogóle słodyczy stawiał 80% jej jedzenia. Ja mówię, ale jak ty w ogóle siebie czujesz? Czy chorujesz na coś? Mówię, wiesz, w dzieciństwie chorowałam trochę, ale przez całe życie ja nigdy na nic nie chorowałam. A teraz widzę już zdziwienie w twoich oczach. Cukier szkodzi zdrowiu. Ja to słyszę od wielu, wielu lat. To jedno szkodzi, drugie pomaga. Ale teraz, jaki sekret jest? Nie w jedzeniu, a w miłości. Odczucie, które towarzyszy człowieku, radość życia, dawało mu energię. A jak mówił jeden taki no, mistrz, że człowiek to może nawet piaskiem się odżywiać, aby żołądek nie wysechł. I od wszystkie te tendencje, odżywiania i tak dalej, oni naprawdę na pewnym etapie stawią pod znak zapytania. Dlaczego? Dlatego, że my odżywiamy organizm niezgodnie z tego, co on potrzebuje, a jakie mamy życzenia. Jeżeli ja mam życzenia, załóżmy, zjeść pyszne ciasto, które zawiera tam krytyczną normę cukru punktem widzenia nauki, ale kiedy ja zjadam to i czuję jeszcze większy aspekt i mój mózg nie zawiera kodów zepsutych, to ja z tym tylko korzystam. Ale człowiek drugi, który już jest przestraszony, który myśli, że tak, od cukier tam szkodzi organizmu, bakterie się rozwijają i tak dalej, zjada to samo i ciężko choruje. Ląduje w szpitalu, cukrzyca, różne inne rzeczy i tak dalej. To są tendencje, które ty powinnaś rozumieć. Wszystkie pokarmy my podbieramy na poziomie potrzeby. Co nam przeszkadza? Nam przeszkadzają programy, które człowiek wkłada. To jest dobre, to złe, to dobre, to złe. Uwierz mi, co 10 lat tendencja w świecie się zmienia. Wszystko to, co 10 lat było dobre, teraz jest niedobre. Wszystko to, co jest dzisiaj niedobre albo dobre, jeszcze 40 lat temu miało zupełnie odwrotny kierunek. I tak ludzie bawią się jak w przedszkolu, w piaskownicy. Jedno to. A w realiach i tak każdy żyje swoim indywidualnym życiem i swoim indywidualnym aspektem przyswajania. Człowiekowi nic nie może szkodzić, co pochodziłoby z ziemi, bo on cały z ziemi jest. To jest raz.
Druga rzecz, co realnie szkodzi? Nadmiary. Czyli kiedy ty spożywasz jedzenie powyżej własnego życzenia. Na tym trzeba pomyśleć. A co z taką kwestią czerpania nasłodzenia z jedzenia? Bo mi się wydawało przynajmniej do niedawna, i to też raczej jest takie logiczne, no przynajmniej u mnie na razie to się sprawdza i dobrze działa i wiesz, ja tak po prostu poczułam i zaczęłam tak robić, żeby no właśnie na przykład ograniczać cukier nie ze względu tam na to, co mówią od naukowej strony, tylko no na to, że wiesz, jest bardzo łatwo właśnie przejść w nadmiar, później jest bardzo łatwo tą energię jakby wiesz, dostać i szybko ją rozproszyć. Czy to też już jest dowód na obecność jakichś kodów? Nie, ty po prostu nad sobą nie panujesz. Ty nie panujesz nad życzeniami. Poziom wpływu nieczystości na twoje życzenia jest wyższy niż poziom siły oporu. W tym momencie relatywnie jest skrócić siebie na jakieś produkty, żeby nabrać siły panowania nad nimi. Ale to nie znaczy, że jakikolwiek produkt ci szkodzi. Kiedyś był taki film, no bardzo dawno temu oglądałem, w Indiach chłopak łapał węży, realnie, wtedy nie było żadnych AI, niczego, łapał węży, które gryzli go w rękę na kamerę. I jemu nic się nie działo. On określał to tak, że za każdym takim ugryzięciem on otrzymuje większą porcję siły. On był bardzo zdrowy. Nic mu się nie działo, żadnego zatrucia, żadnego niczego. Zrozum, istoty są różne, dusze są różne. Poziomy pokarmów my powinniśmy podbierać na potrzebę. U ciebie nie powinno być uzależnienia od pokarmu. Ty powinnaś rozsądnie myśleć, że organizm potrzebuje tego i tego, dlatego za każdym razem, ale to jest inny temat do rozmowy w ogóle. Za każdym razem ty przed tym cokolwiek zjeść, ty zastanawiasz się, do czego mi to potrzebne i czy potrzebne jest. Uwierz mi, nie mając wiedzy, umiejętności, jeżeli ty za każdym razem zadasz pytanie swojemu organizmu, czy to, co ja chcę zjeść, potrzebne ci, i on ci od razu odpowie, co zjeść, a czego nie dotykać. Na ten moment. Ale jutro może być potrzebne coś innego. I tu nie ma pojęcia tam diety, jeść zdrowo, jeść niezdrowo. To wszystko aspekty wywołują lęk. Kiedy tobie ktoś mówi jedz zdrowo, to znaczy twój mózg koduje już to, że istnieją rzeczy niezdrowe. I u ciebie powstaje lęk przed jedzeniem rzeczy niezdrowych, w cudzysłowie. I wtedy te niezdrowe rzeczy, w które ty uwierzyłaś, zaczynają ciebie truć. Ale trują nie same rzeczy, a twój lęk zatruwa twój mózg po prostu. Ale to Jasne. jest temat na inną rozmowę zupełnie. No zdecydowanie tak. Myślę, że cieszę się, że nawet tak przypadkiem o to zahaczyliśmy, bo tak też myślałam, że jest. Z tego, co powiedziałeś, że no wszystko, co z ziemi, to jest właśnie z ziemi i od Stwórcy i nie może nas zatruć, to mi przyszedł do głowy taki jeden niuans. Czy to można tak określić, że jedyny sekret w tym wszystkim jest właśnie związany z masachem, który trzeba postawić czasami na jakiś pokarm? Tak, dokładnie. To jest, można powiedzieć, że ten egzamin już zdałaś. No to się bardzo cieszę i mam nadzieję, że nie tylko ja go zdałam, ale też i więcej osób, które nas słuchają. Jeszcze Aleksandrze, tak na zakończenie chciałam Cię zapytać, to jest i ma związek z tematem w ogóle, od którego zaczęliśmy, czyli tego wznoszenia się i równocześnie patrzenia na to, co za nami zostało i poniekąd z tematem rodziny, no i w ogóle relacji międzyludzkich. Nieważne, na którym poziomie się znajdujemy, to zawsze będziemy mieli, no nawet taki prosty przykład z pracy, jak z kimś pracujemy, kogoś, kto nam daje i kogoś, komu dajemy. I wiem, że często, no właściwie im częściej ze sobą pracujemy, czy wchodzimy w interakcję, czy jest jakaś rozmowa, no to my widzimy błędy czy niedociągnięcia tych ludzi właśnie z góry i tych ludzi z dołu i tak samo oni widzą nasze. Dzisiaj to się tak popularnie mówi, że można sobie dawać feedback i nawzajem się dzielić tymi spostrzeżeniami.
ale właśnie od strony takiej kabalistycznej, jak to tak naprawdę wygląda? Czy obiektywnie ktoś ma rację? Na kogo powinniśmy patrzeć? Czy powinniśmy w ogóle patrzeć tylko na siebie? Czy działać właśnie tak, żeby możliwie dawać nasłodzenia tym, którzy są nad nami, tym, którzy są pod nami? Jakbyś mógł to właśnie rozwinąć od kabalistycznej strony? Nie ma czegoś takiego, że ty widzisz błędy w kimś innym. Ty widzisz swoje własne niedociągnięcia w tym samym człowieku, bo on też częściowo może mieć je. I twoje ego, żeby wybronić siebie, wskazuje, że błąd jest tylko w nim, a nie w tobie. To jest raz. Więc zapomnij o widzeniu błędów u kogoś, bo w tym momencie ty obnażasz swoją strukturę. Osoby bardziej intelektualne i wysoko stojące od razu będą widzieli, co tobie pisze wewnątrz. Kiedy ty wskazujesz komuś, że ty nie tak robisz, to znaczy, że w tobie już jest fałsz. W tobie błąd jest. I twoja charakterystyka bardzo szybko wychodzi na zewnątrz. Więc tu trzeba buzię podtrzymać na zamku. Jeżeli czujesz niedociągnięcia u kogoś, od razu dokonujesz korekty w sobie. Nigdy o tym nie mówisz w głos, bo zdradzasz swoje wnętrze. To jest takie, wiesz, obnażanie się. Druga rzecz, jak postąpić? Dawaj z miłością, przyjmuj z pokorą i wszystko będzie idealnie. Bez zbędnych słów. Kiedy ktoś ci coś daje, pochylij głowę przed nim i bądź wdzięczna. Kiedy ty dajesz, nie oczekuj niczego w zamian. Daj z miłością. Tak samo jak podlewasz kwiatki. Kwiatek podlewa, ale nie w twojej władzy decydować, czy on zakwitnie, czy nie. Ty możesz jego tylko podleć. Czyli nieważne, czy ktoś jest nad nami, czy jest pod nami, po prostu jeżeli widzimy niby cudze niedociągnięcia, to tak naprawdę to są nasze niedociągnięcia i tak jak powiedziałeś, buzia na kłódkę i naprawiamy to po prostu w ciszy. Tak, dokładnie. No to ja się bardzo cieszę. Dziękuję Ci za wszystkie rady i za wszystko, czym się podzieliłeś. Ogrom dla mnie znowu materiału do pracy i do przerobienia w życiu i do sprawdzenia w codzienności. Bardzo Ci za to dziękuję. Cieszę się, że tyle tematów udało nam się poruszyć w jednej rozmowie, nawet tak niespodziewanie. No i myślę, że wkrótce już do następnego razu. Do następnego. Mam nadzieję, że to będzie w tobie wszystko owocować. Do zobaczenia.